W latach 30. ubiegłego wieku, gdy Góra Świętej Anny na Górnym Śląsku znajdowała się w rękach III Rzeszy, Niemcy zapragnęli budowy największego wtedy w Europie amfiteatru skalnego. I tak w 1938 roku na miejscu dawnego kamieniołomu powstaje ogromna budowla, mogąca pomieścić wtedy prawie 300 000 ludzi. W czasie wojny amfiteatr wraz z estradą i postumentem flagowym służył organizacji olbrzymich wieców organizowanych przez NSDAP ku czci poległym Niemcom. Na otwarciu obiektu miał pojawić się sam Führer, lecz ze względu na prawdopodobny zamach na jego życie wizytę odwołano. Przed dzień otwarcia amfiteatru ulewny deszcz wypłukał z rur odwadniających ładunki wybuchowe, a wszystkie 50 osób podejrzanych o zamach zrzucono ze skarpy. Pod amfiteatrem znajdują się podobno ukryte tunele prowadzące do zamku w Żyrowej. Pierwszym miejscem, zaraz po dojechaniu na parking, który znajduje się za nami, jest pomnik uświęcający poległych tutaj, którzy toczyli walki na Górze Świętej Anny. To właśnie w tym mauzoleum leżały ciała ponad 20 osób, które jeszcze w latach 20. XX wieku zmarły tutaj podczas jednej z bitew. Początkowo sam pomnik miał być poświęcony tylko samym powstańcom, natomiast w 1947 roku wojewoda zarządził, aby upamiętniał on całą historię Śląska. Następnie w momencie, kiedy wyzwoleńcza armia radziecka trafiła do Polski, wpadli na pomysł, aby pomnik również zawierał elementy przyjaźni radziecko-polskiej. Także było bardzo wiele różnych pomysłów. Finalnie w 1955 roku został on odsłonięty. Natomiast co jest najciekawsze, pod nami zaprojektowano ogromną salę, która de facto nigdy nie została wykorzystana. I teraz jest pytanie, czy można do niej wejść. Weź tam przyświeć. Chyba, żeby Sony ma noktowizję, daj go. Nie wiem, czy w ogóle nie chcę jakości za bardzo złapać. Tylko mikrofonu nie ułacz w tej studience. Nie łapię. Nie, tam może w ogóle być, wiesz, zaraz może być ten... ziemia. Zobacz, tu jest wejście, patrz. No. Otwarte? Wstęp zbroniony. A otwarte? Wstęp zbroniony jest kłódka, więc chyba zamknięte. Tak. Zrobili salę, która nigdy nie była użyta i w związku z tym ją też zamknęli, żeby przypadkiem ktoś jej nie użył. No, one są zamknięte. Idealnie, po prostu ktoś, kto to wymyślił, to naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Idealnie niepotrzebne nikomu. To idealnie niepotrzebne. Ale może, poczekaj, bo tu ludzie chodzą, bo jest ścieżka, może da radę... No właśnie. W ogóle będziemy iść na tą skarpę, gdzie to mauzoleum było. Ale rzeczywiście dużo ludzi tu chodzi, wydeptana ścieżka jest. Co prawda zarośnięta coraz mocniej. Jeszcze tak wpadliśmy na pomysł, aby przejść pomnik z drugiej strony, bo może tam będą otwarte drzwi. Albo po prostu jakieś inne wejście. O, tu jeszcze jest jakiś element mocujący metalowy. Wyjdziemy w miejscu, w którym jest siatka. Uważajcie, bo tu są te... A widzisz, i Tu tutaj są róże i kolce. nie ma róży bez kolców. Jak? No nie, no tutaj jesteśmy na dole jakby tego podestu, przy którym na początku samym staliśmy, zobacz. I to właśnie z tym miejscem wiąże się ciekawa historia, o której chcę teraz wam powiedzieć. Pierwsza wiąże się stricte z mauzoleum, które tutaj stało w miejscu, gdzie teraz widzicie pomnik. Same mauzoleum było trochę bardziej przesunięte w stronę skarpy, dlatego też z biegiem lat, mniej więcej w latach 40. XX wieku, zaczęło po kawałku odpadać. Leciało w dół do amfiteatru, no i wtedy już zlecono jakby jego naprawę, w związku z tym, żeby całkowicie się nie zawaliło. Więc mniej więcej w tym miejscu, to co tutaj widzicie, no to może to były fundamenty właśnie tego mauzoleum. Druga sprawa to jest taka bardziej ciekawa, związana z samym Hitlerem, ale to już na następnym ujęciu. W momencie, kiedy amfiteatr miał zostać otwarty, na otwarcie miał przyjechać sam Adolf Hitler. Natomiast były pewne podejrzenia, że w podziemne tunele, takie rury, którymi odprowadzano wodę, ponieważ to jest w dole, mogą zostać zaminowane. Führer się nie pojawił, natomiast przyjechał jakiś tam jego reprezentant. Do zamachu nie doszło. Natomiast odszukano te osoby, które były zamieszane w tą całą sprawę z zamachem i zostały one tutaj stracone. Po prostu zepchnięte z tej skały na dół. Mimo to, że do zamachu nie doszło i prawdopodobnie nigdy nie był planowany, to same przesłanki tylko wystarczyły. Idziemy sprawdzić, czy z drugiej strony nie ma wejścia, natomiast pamiętasz tę historię, że po wysadzeniu tego
mauzoleum, kamień zabrano do budowy Warszawy. Zgadza się, miała być to taka symbolika, można powiedzieć, że z kamienia, który postawili Niemcy z miejsca takiego czci, zabrano kamień i odbudowano tą naszą stolicę, więc... Ale to nie tylko jakby, nie tylko stąd brano kamień. Kamień z całej Polski szły materiały, co nie? Ale to właśnie chodzi o tą symbolikę, że z tego miejsca między innymi też poszła. Do czego budowy? Ciekawy jest. Chodźcie na drugą stronę. Na poszczególnych pylonach ukazano historię walki Opolsko-Śląska według oczywiście założeń budowniczych. Tylko jest jeden szczegół, budowniczowie nie wystrzegli się błędów. Z tego co wyczytaliśmy, ta scena ukazuje strajki szkolne w 1934, ale według źródeł takich strajków nie było. Takich błędów jest też więcej, także chodźcie do następnych pylonów. Kolejny pylon 950 Niemcza. Kolejny szczegół. Niemcza w tamtym okresie należała do Czech, więc zakładanie, że Polska Piastowska walczyła z Niemcami też jest takim, można to nazwać, przekłamaniem. Słuchajcie, chodźmy dalej do następnych pylonów. Tak jak też Kuba wspominał o Armii Wyzwoleńczej, też się posłużę tym cudzysłowiem, nowe władze okupacyjne, nie boję się tego słowa, też musiały narzucić swoją ideologię, czyli przyjaźń polsko-radziecką. Niestety na tych pylonach było naprawdę dużo założeń, ale też historii bardziej bolesnej, także chodźmy na następny pylon. Takiej symboliki było mnóstwo. Tutaj mamy strajkujących robotników, tutaj mamy powstańców śląskich idących do boju. Ostatni pylon symboliczny i tego życzę nam wszystkim. Międzynarodowa manifestacja pokoju na świecie, więc życzę wam wszystkim pokoju na świecie. I teraz, kończąc pylony, udajemy się w kierunku amfiteatru. Odchodzimy od pomnika i idziemy teraz w dół, no już na teren samego amfiteatru. Który chyba jest najciekawszym miejscem ze względu na jego wielkość, ze względu na jego historię, ze względu na to, kto zlecił jego wybudowanie. Dokładnie. Natomiast zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Już tam są jakieś pozostałości. Widzicie mur? To chyba takie ozdobne bardziej, co nie? No, natomiast tutaj na dół jak zejdziemy, to jest... A rzeczywiście można zjechać po tych schodach, co? W ogóle jeszcze zobacz jedną rzecz. Patrz, tam na początku było zejście dla osób niepełnosprawnych, tak? Dla wózków. I co? I one mają tu dojechać i co dalej? Wiesz, za czasów w sumie III Rzeszy nie było myśli o niepełnosprawnych. No wiadomo co oni wtedy robili, tak? W ogóle tu chyba nie było żadnego remontu, a jakby ktoś chciał zrobić coś takiego, to by musiał tutaj pociągnąć taką dłuższy zjazd właśnie dla wózków i tak dalej. No tak, teraz osoby niepełnosprawne tutaj raczej nie mają szans dotrzeć, chyba że za pomocą osób trzecich. Ale tak jak już wcześniej wspominaliśmy, interesuje mnie właśnie te szalety drewniane, które tam zostały, które spłonęły, tak samo jak i baraki, w których jeszcze do 2000 roku harcerze mieli tutaj. Obozy? Czy tak, jak? obozy. Więc fajnie będzie tam zajść i zobaczyć, jak to wygląda. Takich amfiteatrów miało powstać ponad 400, takich pod chmurką, jest to bardzo ciekawe. Ostatecznie powstało chyba 20 albo 40, prawda? 20 miało być 400. No właśnie, miało być 400, tak jak wcześniej już mówiłem. Wszystkie były na zlecenie właśnie Adolfa Hitlera, no aby jakby ukazać tą wielkość III Rzeszy. No wiadomo, że ze względu na wojnę zostały wybudowanych tylko 20, no ale naprawdę robi wrażenie to miejsce. Jest przepiękne, mimo to, że minęło wiele lat. Ja nie do końca jakby to czaję, że co, że to niby budowali Niemcy i to do dzisiaj zostało? Wiesz, tam w tle też możecie słyszeć, ludzie na wycieczki przychodzą. No to w 2000 spłonęło i tak zostało. W ogóle zobacz, jak ktoś podciąg został wiszący. No, komuś na głowę by to spadło. No ale wiesz co, no kurczę, jeszcze jak wybetonowane w ogóle ten... Nie, to nie jest beton. A co to jest? Jakaś glina To jest glina, która widać, że spada, wiesz, jak dużo deszczu pewnie pada, to się miesza z jakimś błotem. No tak, ale jakby nie wiem, czy ja to dobrze rozumiałem, że tu były toalety dla ludzi, którzy brali udział jakby w spektaklach, tak? Tak jeszcze dokładnie sprawdziliśmy i okazuje się, tak, dokładnie to jest miejsce dawnych toalet wybudowanych przez Niemców w okresie międzywojennym. I dla mnie to jest szok, że ten budynek jest tak stary, a dalej stoi, co nie? Znaczy, niedługo już Znaczy szkielet, no. I niewiele z niego zostało, raczej niedługo już postoi, nie? Czyli same te toalety sądzę, że były odnawiane na pewno, patrząc się po tych deskach.
No ale przynajmniej rozwialiśmy spekulacje, wiemy, że to są te toalety, tylko że w takim razie jeszcze musimy znaleźć tą harcówkę. Ona właśnie spłonęła, tylko pytanie, czy zostały jakieś zgliszcza po niej. Chociaż nie? sam miejsce, żeby było wiadomo, gdzie ona stała. Poszukamy, zobaczymy. No, Tak, chodźcie teraz do wapiennika i potem do amfiteatru. To jest ten wapiennik, on się tutaj czai, ale zobaczcie, jaki to jest kolos. Już teraz na nim rosną u góry drzewa, ale generalnie to był piec służący do wypalania wapienia, tak? Ciekawe, czy można gdzieś do niego wejść. Kamieniołomu, w którą wbudowano ten amfiteatr. No tak, bo jeszcze zapominamy o tym, że my teraz wchodzimy na teren tak naprawdę kamieniołomu, który został przerobiony de facto na amfiteatr. Zgadza się. No i pewnie w związku z tym, że to fajnie wyglądało trochę jak wieża, stwierdzili, że będą mogli fajnie wkomponować ten wapiennik, dlatego pozostał po dziś dzień. Jest takim było ciekawym 3 urozmaiceniem. chyba, tak? Albo 4, no. Spróbujemy tam dojść do niego niżej, czy tam w ogóle jest jakieś wejście, czy nie? Tak, tu jest zejście, no. Ale teraz rozkminiłem jedną rzecz, patrz. Bo my zeszliśmy z góry, Tak. a główne wejście było tu. I to zobacz, jakie pobytne A, to bez jest kitu. takie majestatyczne, obczajcie. Bez kitu. A to pewnie był... Tędy to szli ludzie, którzy występowali na scenie, nie? Nie, tędy szli ludzie do mauzoleum. No na górze było mauzoleum i tam od A razu tu mogło było być. główne wejście chyba, bo zobacz jak to wygląda. No właśnie, bo ten lasek pewnie też Bez kitu. nie istniał, tylko był No widać było na wykarczowany. zdjęciach, to było kurczę płasko, to nie? Znaczy no nie było drzew. No i taki bez kitu majestatyczny, pasuje tutaj do tego, że... Tędy wchodzono, no bo pamiętajcie, że tutaj 27 000 osób się mieściło na siedząco i stojąco. No takie pobykłe jest to wejście, robi wrażenie. Robi wrażenie! I zobacz, Tak, przede jak wszystkim Mr. Krycha. stojąc tutaj nie widzisz, co jest na górze. Patrzcie, że No, wchodząc, tak, może tak. tam z dalsza jeszcze jak idziesz, to widzisz jakieś, że coś ci tam majaczy. Ale jakieś chyba trybuny. też nie, bo jest jeszcze niżej. No. Ale no wiesz, też jest ta perspektywa i kąt, który pada, że możesz coś widzieć właśnie od góry, a tutaj... Wiesz co, szczerze nie wiem, z tych stron nie, może z tej trzeciej. No bo to był taki no komin, tak, duży. Gdzieś coś musieli wrzucać jakoś, nie? No właśnie wrzuca... Że tutaj O! z tej strony masz A tu widzicie jest kotwica. masz z cegły. kotwicę i pod tym mógł być właśnie piec. Widzisz, te... I pod tym był piec, tylko że jest zamurowane, no. Tak, tu było wejście, no. Jakby też jest taki kawałek, który został zamurowany i Tak. też mogło być jakieś wejście do tego, więc to jest Takie po prostu... półkola, co nie? Aha. No. Wiesz, zakładam też, że nam z jednej strony mogli wsadzać, a też musiał skądś zaciągać powietrze, co nie? I przede wszystkim to, co mówiłem idąc tam, że stwierdzili, że to naprawdę fajnie by wyglądało, taki piec, więc zostawili go, zamurowali wejścia. Zobacz, że były cegły, które na przykład były wyłożone przy wejściach. No. Wyjęli je, zrobili z tego kotwicę, a resztę zamurowali. Tak jak Nie wiem, było czemu ta czytane. kotwica tutaj jest. No bo żeby to ładniej wyglądało. No, To przecież... kotwica? No czemu nie? Jakby to jeszcze było gdzieś nad morzem, to No zrobili kotwicę, no pewnie to coś znaczy, no ale no... zakotwiczyli tu. Nie mi osądzać czemu. Że Czesi chcą dostęp do morza. U góry mamy miejsca stojące, na dole mieliśmy miejsca siedzące. I słyszycie, jak tam się u góry drą chłopaki. Nawet się szykują. Słucham? Na mecz, no. Szykują. Ale o co mi chodzi, że oni krzyczą i się strasznie dobrze rozchodzi echo, to nie? Bo to chyba tutaj chodzi. Tak. W ogóle... Dobrze było stestować, jak ktoś pójdzie na dół, czy będzie... W Turcji to testowaliśmy. To dawaj i krzyknijcie się, odbije Bo dźwięk, w no. Turcji było tak zrobione, że nawet mówiąc głośniej było to słychać. No. Wydaje mi się, że tutaj jest to trochę gorzej zrobione, ale... Ciekawe. Dobrze się rozchodzi echo, no. Na razie mówię normalnie, słyszysz? No. Słyszę, rozchodzi się. Nawet nie muszę głosu podnieść. Ale to krzyknij! Urbek! Ej! No, rozchodzi się. Ej! No. No. A powiedz teraz w stronę ściany. No nie, to nie działa. Ale to krzyknij w stronę ściany. No ale wiesz, jak ktoś tu robi koncert, to nie drze się, co nie? No ale masz też... A, nagłośnienie, Nagłośnienie. Jak ktoś robi koncert, to zwraca się w stronę widowni. No ale dobrze cię słychać. Nie wiem, czy... No, znaczy, no dobrze... No bo odbija się od tych ścian, ale wydaje mi się, że to nas lepiej słychać niż Łukasza. Też mi się tak wydaje. Znaczy ja was słyszę bardzo dobrze. No ja ciebie tak średnio, no. Słyszę, ale bez urwania jaj. Podnosisz głos czy nie? Nie. A ja też.
Dogadaliśmy. O, a tam orzełek odpadł, widzisz? Pewnie też bez kolana. Bez kitu to jest Ty, a co jest pod tymi kratkami? jakiś odpływ tam, no... A to Małe jest wejście. ten Miały być te odpływ. tunele. No gdzie właśnie, A, gdzie bez te kitu. nietoperze są. Nie toperze, ale nie Tak. tego Hitlera stąd. Bez kitu, to jest to, odpływ wody musi być. No, to są te Zgniła tunele. teraz. Pod tym wszystkim jest system odwadniający, ponieważ no wiadomo, że no gdyby nie to, to wszystko tutaj, gdzie stoimy, byłoby zalane. I właśnie są te plotki, że to właśnie w czymś takim były umieszczone te ładunki wybuchowe. Tak. No i ostatecznie no nie doszło do żadnego zamachu, ludzie zginęli, a teraz siedzą gdzieś w czymś takim właśnie nietoperze. Ale powiem wam, że to jest o wiele głębsze niż teraz, bo tu jest drabinka. No właśnie To też to musi być zobaczyłem. z gruzem jest zawalone, ale to było bardzo głębokie. Bo w ogóle ja też gdzieś wyczytałem, że to mogło być na tyle głębokie, że oni chodzili tam. Ale... Musiało tak być, tylko że wiesz, to chyba nie jest jedyne zejście, tak mi się wydaje. No właśnie miało Trzeba- być kilka tych kanałów, a jest tylko jeden, tak? No I on musimy się poszukać tu jeszcze. kończy, ale... Może, to jest- słuchajcie, to jest na tyle duże, że proponowałbym się rozdzielić i tutaj pochodzić po tym całym amfiteatrze. No. Będziemy się zagłuszać. No nie, no jak będziesz Nie, mówić nie będziesz normalnie. krzyczał tak jak chłopaki z Krakowi, to będzie git, co nie? W ogóle też takie ciekawe, że idziemy po amfiteatrze nazywanym Hitlera, bo to powstało jakby na jego zlecenie, tak? Ale rzeczywiście te kamienie, kurczę, i to do dzisiaj wszystko stoi. No takie ultrahistoryczne miejsce, ale dlaczego idę do góry? Bo wydaje mi się, że znalazłem te kanały odwadniające. W ogóle jeżeli gadam głupoty, to mnie poprawcie. Wiadomo, że amfiteatr musi być duży i masywny, ale też mam takie skojarzenie, nie wiem, no skojarzenie bardziej, że wszystko co było wtedy budowane w tamtym okresie musiało być takie brutalistyczne, takie wielkie, ogromne, właśnie takie, no może nie dominujące, ale takie właśnie masywne, betonowe. Mam wrażenie, że takim trochę stylu jest też zrobiony ten amfiteatr, chociaż trudno, żeby on wyglądał inaczej, skoro był zrobiony w starym kamieniołomie, więc rzeczywiście no jakaś, nie wiem, forma czy coś już była z samego kształtu tego terenu musiała być rozkminiona, ale no mówię, taka rozkmina. Będę teraz trochę szeptał, żeby nie zagłuszyć Łukasza, który za mną mówi, a jesteśmy w miejscu, gdzie jak coś krzyknę mocniej, no to będzie to słychać, bo jest to amfiteatr. Więc mniej więcej akustyka jest zrobiona taka, że jak się stoi na scenie, to powinno być cię słychać wszędzie, ale powiem wam, że jest już mocno zaburzona ze względu na to, że no, same te skały, tutaj są rośliny i tak dalej, i tak dalej. Ostatni koncert 2016 rok, czyli 8 lat temu, zespół Dżem tutaj wystąpił, bodajże około 10 000 osób tu przyszło i powiem wam szczerze, że robi to wrażenie. Jeśli tutaj przyszło te 10 000 osób, to rzeczywiście te skalne półki były dosyć obficie wypełnione. Fajna sprawa, chciałbym być na takim koncercie, ewentualnie tu jakąś prelekcję wygłosić dla 10 000 osób. Jeśli by się zebrało, no to powiem wam szczerze, że no coś takiego, no mogę po tym umierać. Po pierwsze, jak się przyjrzycie, to tutaj są takie malutkie dziurki, widzicie? O! I możliwe, że tutaj właśnie zimują te nietoperze, ale tam też można było wsunąć ładunek, bo to wtedy ciągnie się całe aż tam, tak? Natomiast tu jest jeszcze taka jedna studzienka, tylko ona jest chyba zawalona. A nie, tu są jakieś kable. Ale to też, nie no, odwadniające nie może być, bo jest elektryka. No ale tak, no jakby teoria wydaje mi się chyba spoko, to nie? Że tam był ten główny, nadal znaleźliśmy, a tu były kolejne. Tego miejsca jest dużo, tu są wybudowane takie jakby balkony. Jest to zrobione kaskadowo. Spoko jest to przekminione. Co jeszcze ciekawe, jeżeli tutaj był kamieniołom, to mieli gotowy teren, budulec. No przecież był kamieniołom, to jest wszystko zrobione z kamienia, tak? To jest kolejny raz, jak jesteśmy w miejscu, które zostało zbudowane przez nazistowskie Niemcy i ono kolejny raz robi ogromne wrażenie. Mimo, że to jest, można to nazwać kupą kamieni i gruzu, bo to załóżmy trochę tak jest, tak? Ale robi wrażenie. I tutaj kończy się nasza wyprawa po hitlerowskim amfiteatrze. Nie, bo nie podoba się to, że kończymy, ponieważ zaczęło padać. Zresztą pada cały dzień podczas nagrywania tych odcinków. Ale jeżeli wam się podoba, to pamiętajcie o subskrypcji, o Instagramie i o nowym sklepie na urbexhistory.pl. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!
Ja też mam, poczekajcie, jeszcze nie kończymy. Jeszcze nie kończymy. No chyba skończymy. O, jest, proszę.